Koszty małe pewno nie będą. Mogę powiedzieć, że części zużyte do naprawy to jest około 15 000 złotych netto. Materiały do przeglądu, kompletny przegląd, wymiana wszystkich olei, wszystkich filtrów. To jest tutaj rząd wielkości około 6 000 złotych. Ciąg dalszej naprawy nastąpił, właściwie można powiedzieć, maszyna niedawno stała na klockach, dzisiaj już stoi na kołach. Tak dla przypomnienia, no to naprawialiśmy, używaliśmy luzy na zwrotnicach wszystkich kół. Tutaj z lewej lawa przednia, górny otwór musiał być regenerowany, ponieważ zbyt długo tutaj była maszyna użytkowana z uszkodzonym, zużytym stworzeniem i tulejką, no i spowodowało też uszkodzenie otworów osi. Tak jak tam było widać wcześniej, no to nie wymontowywaliśmy osi, robiliśmy obróbkę tutaj na maszynie. Może sam proces obróbki był droższy, natomiast bo trzeba wytaczarkę tutaj zamocować, no i troszeczkę się pobawić, natomiast oszczędza się dużo czasu na wymontowaniu tej osi, a jak widać tam dosyć troszeczkę by to było, żeby to wymontować niestety i później zamontować, więc lepiej było podjąć taką decyzję, że robi się to na maszynie. Nie zawsze to się uda, gdyby to był dolny otwór, byłby trochę większy problem. Natomiast przy górnym jest ok. Wymienialiśmy też zbiornik paliwa. Tutaj wyciek, była naprawiona też klimatyzacja, bo klient zgłaszał, że nie chodzi klimatyzacja, czy jest niewydajna. No i tutaj powodem tej klimatyzacji to jest zanieczyszczenie. Z tego już tu nie będzie widać. Tutaj mamy całą tutaj nagrzewnicę i klimatyzację. No i tam było tak zasypione, że nie było przepływu powietrza, więc to nie mogło działać. Teraz już tego nie widać, ale tutaj wcześniej zrobiliśmy zdjęcia, także na tych zdjęciach, które tutaj są wklejone do filmiku, będzie widać, jaki tam był brud. No i to niestety dużo pracy, trzeba tutaj troszeczkę porozbierać, wymontować to wszystko, wyczyścić. No i można powiedzieć potem, że jeszcze koszty naprawy są dosyć duże, ale też niestety dużo pracy, żeby tutaj to zrobić. Została nam jeszcze tutaj do zamontowania, jak widać, szyba w drzwiach. No i tutaj mamy troszeczkę mały problem, bo się okazuje, że ta ramka, która mieliśmy tu pomysł ją wyprostować, jednak jak się zaczyna prostować, to w jednym miejscu się troszeczkę wyprostuje, to już jest właśnie ten sporny troszeczkę podprostowany. No to w drugim miejscu gdzieś tam ucieka nam wymiar. No i tutaj po konsultacji z klientem została podjęta decyzja, że ramkę wymieniamy, bo to jest jednak za duże ryzyko. Zamontujemy szybę 2 razy, że tak powiem, ktoś trzaśnie drzwiami i szyba wyleci. Będziemy mieli powtórkę z użytówki, także ten spornik tutaj zostanie wymieniony na nowy. Jakie koszty? Koszty małe pewno nie będą, czy tam nie są. Mogę tylko tak wstępnie powiedzieć, jaki to jest wstępny koszt. Jeszcze tutaj robiliśmy ten plus, udrażnialiśmy, żeby to chodziło, bo dosyć ciężko chodziło, teraz jest nasmarowane, więc tutaj chodzi już dużo lepiej, czyli chodzi tak jak powinno, inaczej chodzić nie będzie. Czasami klienci, zwłaszcza przy nowych ciągnikach, zgłaszają, że podnośnik bardzo wolno opada, bez obciążenia. To wszystko jest spasowane. Jeżeli ramiona nie są obciążone, to faktycznie ten podnośnik czasami opada bardzo wolno, ale wystarczy nogę postawić na tym i opadnie. Tutaj to opada normalnie, także tutaj nie trzeba specjalnie aż tak mocno naciskać. Ale wiadomo, jak chce się, żeby szybciej opadło, to nogą przycisnąć i to opadnie. Ale podstawa, że to musi być też nasmarowane, jak widać, to już tutaj rozebraliśmy te wszystkie stworzenie, przesmarowaliśmy i powinno być ok. Co do kosztów, wstępnie, bo to też nie jest naprawa zakończona, mogę powiedzieć, że części zużyte do naprawa, tak jak powiedziałem, luzy, usunięcie luzów na zwrotnicach, zbiornik paliwa, naprawa tego układu klimatyzacji, regeneracja tego otworu, w tym już jest około 15 000 złotych netto. Ale
niestety takich stworzeń przykładowo to jest około 500 zł razy 4, to mamy już około 2000 zł. Stworzenie jest 8, no to już jest troszeczkę. Plus tak, jeszcze tutaj nie dodałem, było naprawiane też usuwanie luzów z przodu na ramce. Tu mamy stworznie, 2 wymienione, taki łącznik, który tam jest też wyrobiony, no i culeje, które też tutaj, no można powiedzieć, tego smaru to tutaj za dużo nie było. O, na tej ładnie widać. No to się później niestety zużywa. Tu już jest pierdół, przekaźniczek mały jeden, czujnik temperatury płynu, bo tam był błąd na silniku. Te części wszystkie oczywiście są spakowane w kartonik i oddane klientowi. No jeszcze lampy, no bo 2 lampy tylne, kompletne do wymiany, pouszkadzane, więc klient tutaj chciał, żeby to było robić wszystko. A tutaj mamy ten filtr. Będzie. Że układ, ale jeszcze z niego wylatuje. No i to już tam nie mogło przepuszczać, a mówię, w środku pełno też syfu, gdzieś tam jakaś nieszczelność, troszeczkę może filtr umijało, no i zabrudziło. Tutaj też taki przykład, można było rzeczy uniknąć. Jak widzimy, mamy tutaj kompletną końcówkę drążka układu kierowniczego, układ też przód lewy, czyli najdroższy był lewy przód do naprawy. No i gdyby ktoś w porę zauważył i wymienił tą uszkodzoną osłonę gumową tutaj na tym przygubie kulowym i tą przygubie osiowym, zresztą i ta chyba była później uszkodzona, bo troszeczkę tam jeszcze jakiegoś smaru jest, to na pewno by nie trzeba dzisiaj wymieniać kompletnego drążka. Ta gumka pewno kilkadziesiąt złotych kosztuje, a to już niestety trzeba liczyć tam w setkach złotych czy tysiącach, w zależności czy to się kupuje w zamienniku czy w oryginale, no bo to tutaj do tego można podejść. Tutaj te części akurat niektóre są, wiadomo, pierścienie uszczelniające, tam Corteco, z tym nie ma problemu. Części do osi też kupiliśmy taniej niż normalnie by to można kupić u producenta, więc troszeczkę tutaj i tak próbowaliśmy, gdzieś tutaj szukaliśmy jakiejś oszczędności, no ale niestety mówię, same materiały do naprawy to jest około 15 000 złotych. Materiały do przeglądu, kompletny przegląd, wymiana wszystkich olei, wszystkich filtrów, to jest tutaj rząd wielkości około 6000 złotych na taką maszynę. Oczywiście bez kosztu tutaj w tej chwili robocizny jeszcze podaję, to koszty materiału. Dzisiaj już tutaj układ elektryczny jest podłączony, działa, więc możemy zobaczyć. Ta maszyna nie ma dużego przebiegu, bo to jest tylko 2636 godzin. No zresztą zewnętrznie nie jest maszyna aż tak jakoś zniszczona. Natomiast no, te rzeczy, które tutaj wyskoczyły, że tak powiem, i trzeba było to naprawiać, no to troszeczkę faktycznie, no, trzeba to powiedzieć jasno, wyraźnie, no, zaniedbanie, jeżeli chodzi o obsługę. Nie wiem, kto wcześniej tę maszynę serwisował, ale ktoś chyba serwisował, no więc też tutaj może ktoś nie zwrócił w porę uwagi i nie uczulił operatora czy klienta, żeby tam czegoś dopilnować. Silnik tu jest do ojca akurat włożony, widać tutaj gniazdko do podgrzewacza zamontowane, także nawet maszyna z podgrzewaniem i tak to wygląda. Także troszeczkę się tutaj nazbierało, no bo bez szyby jeszcze, bez tej ramki, bo ramkę dopiero zamówiliśmy, więc też nie wiem, czy też ta ramka dokładnie będzie kosztowała, no ale już same materiały do naprawy i przeglądu to mamy około 21 000 złotych. No to tutaj troszeczkę się faktycznie zbierało, aczkolwiek no, koparki właściwie czy ładowarki teleskopowe w naprawie tanie nie są, bo to są rzeczy dosyć drogie do tych maszyn, dlatego że to chociażby tam te części do osi czy stworznie, tuleje,
To są akurat rzeczy tak dość stosunkowo droższe niż na przykład do innych maszyn. Ze względu chyba też na wytrzymałość, że to musi i bezpieczeństwo. Tutaj producenci też stosują prawdopodobnie lepszy materiał, bardziej wytrzymały, no bo tu też w grę wchodzi bezpieczeństwo. Także tutaj na tym etapie zakończymy film o tej ładowarce. Następny film będzie z innej maszyny. O, tam jeszcze w tle mamy Fenta 930, który czeka też na jakiś przegląd i naprawę. A tam dalej 312, która w zasadzie już kończymy naprawiać. Ostatni jakby tam etap. No tutaj jeszcze taki mały ciągnik Arbos 2040, chyba jedna z ostatnich sztuk, jeżeli chodzi o Arbosa 2040. Teraz już jest pod marką Aupax z drobnymi zmianami. Ciągnik przygotowany tutaj do firmy komunalnej. Właściwie czeka już tylko na transport, zamontowany na posypywarka, zamontowany z przodu spych do śniegu. No i ta chyba lada moment wyjedzie. Tutaj widać 312 też stoi na koziołkach. Dzisiaj stoi jeszcze na koziołkach, a jutro będzie stała na kołach. No i jutro tak właściwie jest plan zakończyć naprawę tego ciągnika. A tutaj też była dosyć gruba naprawa, bo naprawialiśmy przednią oś, usuwaliśmy luzy na zawieszeniu osi, zamortyzowana oś, usuwane luzy też na zwrotnicach i na tych tutaj na piastach zwolnic przednich. Tutaj widać też drążki układu kierowniczego, no, tylko że ta maszyna ma trochę więcej przejechane niż 2000 z haczykiem, więc tutaj to już się po prostu zużyło. Regenerowaliśmy i modyfikowaliśmy trochę układ zawieszenia narzędzi. Już nie będę to zapalał trochę światła, ale tyle tam chyba widać. Wzmocnione wieszaki założyliśmy do tego ciągnika, bo tak klient chciał, żeby były troszeczkę mocniejsze. No i ciemno. Tu jest teraz już ciemno faktycznie. No tu leżą stare rzeczy od tego ciągnika. Tu coś leży. Tutaj w kartonie. Ale mówię, no już nie będę teraz zapalał światła. A to tak mówię, tylko przy okazji chciałem tu wspomnieć, że też taki ciągnik na warsztacie jest. Może troszeczkę więcej później powiemy o ciągniku 930, który będziemy naprawiać. No jutro zaczniemy, chyba jutro. Aczkolwiek no to jeszcze taka nie jest 100% pewne, więc wtedy gdzieś tu przy okazji się coś o tym ciągniczku też powie. Tymczasem serdecznie dziękuję za uwagę. Oczywiście, jeżeli komuś się film podoba, to proszę łapkę w górę. No i zachęcam do oglądania filmów na naszym kanale. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.